Jesteśmy w 80'sach. Już nie wiemy, jaka będzie kolejność. Nieważne. Jest tutaj za dużo dobrego. No i co? I myśleliśmy, że w 90'sach było super i zapomnieliśmy po prostu, co było w 80'sach. Tomasz, Więc teraz tak. w prawo zwrot. No jeszcze nie, ale ten szał niemieckiego tuningu, czyli marki jak Gembala, jak König, jak Kamei, jak Irmscher, jak jeszcze inne rzeczy, które tu są, to na przykład kiedy widzieliście ostatnio Golfa 1RC w kompletnym bodykicie Kamei? Bo ja w katalogach samochody świata. I w swoim markizie je oglądałeś. Tak, oczywiście. Tutaj jest na przykład ładne Sirocco, które wygląda bądź co bądź jakby fabrycznie, ale Czy ja już mogę się odwrócić, Tomek? Tomek, mogę się odwrócić? w ten Tomek, czy mogę się odwrócić? powinieneś. To jest dość stresujący moment, podniecający i różne inne, ale odwracam się. A nie, nic ciekawego. Chodźmy dalej. Więc teraz tak. Był sobie taki pan Alejandro de Tomaso i on miał taką firmę. Po nim była ta piosenka Alejandro. Alejandro. I on miał taką firmę i budował samochody, wyobraźcie sobie. I to jest model Longchamp, o którym na pewno słyszeliście, ale to nie jest jakiś tam wieśniacki, byle jaki pierwszy z rzędu Longchamp, tylko to jest GTS. Pan widzisz, co tu pisze? I teraz tak, ich zostało zbudowanych 86 sztuk. Zwracam waszą uwagę na dyskretnie poszerzone Fender Flares z tą małą felgą. Nie za duża taka w porównaniu do Matika. I jakby, jeśli myślicie, że włoski brutalizm jakby może przyjąć i jeszcze większe formy, to nie może. Nawet Alfa 75 przy tym wygląda jak kucyk pony. Wiemy, że większość z was nie wie, że ten samochód istnieje w ogóle, że taki model był, a ten tu wygląda jakby zjechał wczoraj z fabryki. No i właśnie dlatego warto przyjechać na Słowację do Brzezna. Myślę, że ten samochód w naszym prywatnym rankingu jest chyba na drugim miejscu. Tutaj, a na pewno pierwszym, jeśli chodzi o jakość zachowania tego modelu, bo nie widzicie tego wszystkiego. One są wszystkie w bardzo fajnym stanie, ale niektóre wymagają jeszcze, zresztą właściciel też o tym mówił, że niektóre po prostu będą z czasem wymagać pieszczenia. Ten nie potrzebuje pieszczenia, ten chcieli... Znaczy nie, właśnie ten potrzebuje pieszczenia, ale naszego. I teraz, jeśli myśleliście, że to jest wszystko już, to no. Gdyż zapraszam was, proszę państwa, do jakby Królestwa absurdalnego przepychu, prestiżu i wspaniałości w kolorze blau. Widzicie to wnętrze? Czy wy widzicie, jak po prostu zapiera w piersi i słowa więdną i grzęzną? Tak, na przykład, nie wiem od czego zacząć do końca, ale naduszałbym wszystkie te przyciski jak szalony permanentnie. Na przykład tutaj jest taki akcesoryjny kontroler Blaupunkta do audio i jakby widzieliście coś kiedyś bardziej 80'sowego? Nie, poza tobą. Ale to ja wtedy już byłem stary. Teraz tak, tutaj jest, musisz tu wejść jakoś, nie wiem jak to zrobisz, ale tutaj jest kontrola klimatyzacji, panel klimatyzacji, gdzie pokrętła są w kształcie logo de Tomaso. I teraz zobaczcie sobie na te przeszycia, na piękne logo de Tomaso. Jakby, no, ja wchodzę w 18 gęstość tutaj i powiem wam tak, to jest wóz, który wygląda jak taki totalny włoski muscle car, czy taki, nie przez przypadek, ponieważ ma V8 fordowskie 5.8 pod maską, taki ma niewielki agregat. Nie jedzie. Nie za bardzo. No i ja nie wiedziałem, że ten samochód tu jest i jak tu weszliśmy, To Tomek prawie zemdlał, to nie jest żart. Naprawdę nie widzieliście, co się z nim działo. Ja myślałem, że muszę dzwonić po pogotowie. tak było. Chcieliśmy wam jeszcze pokazać tył de Tomaso Longchamp, ponieważ nigdy więcej go nie zobaczycie. No chyba, że przyjedziecie tutaj do muzeum, jakby, no nie, że tak jakoś bardzo namawiamy, ale sami widzicie. Głupio byłoby nie przyjechać. Ten wóz to jest taka petarda.
jakby, no, Słodki Jezusie. widzicie, że ciężko nam złapać język, właściwie jak się mówi, ciężko nam znaleźć słowa, a jakby jesteśmy w tym raczej dobrzy, tak nam się przynajmniej wydaje. Łapiesz języki? Tak, liznąłem francuskiego. Dla niego zrezygnowałbym z kongi. Słyszeliście tą deklarację pana redaktora? A wiecie, co jest ciekawe? Na blogu jakiś czas temu pisałem krótki wpis o de Tomaso Deauville i to była taka limuzyna czterodrzwiowa, która miała być odpowiedzią na Jaguara XJ, a ten samochód tak naprawdę bazuje na skróconej wersji Deauville'a, więc pisałem post o de Tomaso Deauville, kręcimy de Tomaso Longchamp. Pisałem post o innym ciekawym samochodzie, który piętro niżej też jest, a wyprodukowano go w ilości ujemnej, ale tu jest. I wczoraj tym siedziałem. Może napisałbyś o tym, że obaj dostajemy po $1 000 000 na samochody? Muszę jeszcze napisać o McLarenie F1, Nie słuchasz mnie. tak, i o Bugatti B110. Chodźmy dalej, bo tu się dzieje. Pan przodem. Więc tak, nie wiemy do końca od czego zacząć, ale tak, Pokrótce. pokrótce, Pierwszy po lewej. właściwie pierwsze 3 po lewej, Gemballa. I teraz tak, ten Flatnose 930 to nie jest taki tam sobie znowuż pierwszy lepszy Gemballa. Drugi lepszy? Tak, ale proszę Państwa, ten samochód był własnością sułtana Brunei. Ten konkretny. Ten konkretny. I teraz tak, jak sobie zobaczycie w środku na przykład na konsolę środkową i na te piękne, błyszczące złotem przyciski, to uwaga, one nie tylko błyszczą złotem, one są nim pokryte. Za tylnymi fotelami, tutaj, jest safe. Z drugiej strony lodówka. Do you feel safe? Przy tobie nie. Bardzo dobrze. Tutaj mamy przykłady projektów pana Gemballi, który jest był bardzo barwną postacią na rynku niemieckiego tuningu. Dlaczego był? No dlatego, że został zastrzelony w RPA przez czeskiego gangstera. W grę wchodziło jakieś szmuglowanie pieniędzy w nowych Porsche sprzedawanych gdzieś tam. Barwne życie, chłopak. No, barwne życie. No i jak widzicie, lubią w ekstremę. Ale to nie jedyna rzecz od niego, którą możemy tu zobaczyć. Nie. Co jest też bardzo znamienne, to nie jest jedyna Gemballa, która tu stoi. O Hello. ilu miejscach możemy tak powiedzieć? O żadnym? Idźmy dalej. Idźmy dalej. Tu jest Gemballa z 1989 roku, która, jak właściciel nam powiedział, była jednym z najdroższych samochodów, które tu stoją. I teraz tak, to jest model Cirrus, którego zbudowano 13 sztuk, z czego 6 sztuk posiadało silnik od Rufa. I to jest jedna z tych 6 sztuk. Dlaczego te samochody były tak absurdalnie drogie? Myślicie pewnie, że to jest przyklejony plastik z bodykitu, tak? Nie, Gemballa robił to wszystko z metalu. To jest po prostu zmienione nadwozie. To nie jest ulepiony laminat, tylko proszę pana, to jest metal. I teraz tak, Sedum. i teraz być może, i teraz popatrzcie sobie na to małe skrzydło, które zaczyna się tu i kończy się tam. I w tym samochodzie jest wiele takich ciekawych rzeczy, jak na przykład rozmiar opon Tak, całkiem niemałe kółko znów. 345 na 35 na 15. Tomek, włóż tam głowę. Dobrze, popatrzcie, to jest Motorola taka tam. Ja kupił nowy telefon i jest szpanik. To jest moja nowa Motorola. Zamienił ją za Markiza. I teraz zobaczcie sobie jeszcze, Bartku, pokaż naszym widzom, jak wygląda wydech w tym samochodzie. Więc tak, jeśli myśleliście, że w 90'sach było już ekstremalnie, bo tam stał Matic na przykład, Nie. to ekstremalnie jest w latach 80., proszę Państwa, Bo a właściwie tu- było. Bo tu w 90. nie było już aż tak dużo kokainy. A tutaj kokaina wysypuje się z każdego otworu tego samochodu. Tak to wygląda. Myślę, że na niektórych przejściach granicznych musiałby być rozebrany do cna i wytrzepany, odkurzony. I to jest właśnie Gemballa Cirrus z mechaniką Rufa. Pokażę Wam jeszcze wnętrze, gdyż jest bardzo dobrze nawiązuje do zewnętrznego designu. No więc tak, widzicie tą kierownicę?
Myślicie, że guziki na kierownicy w obecnych samochodach to taka świeża rzecz? A widzicie ten wytłoczony tu ładnie na skórze napis Gemballa? A tamten napis Gemballa? Aha, nie wiem czy wspomnieliśmy, to jest kabriolet jeszcze dla jakby tego, żeby... Jakbyście nie zauważyli po tym pięknym dachu materiałowym. Jakby przypuszczamy, że w tym samochodzie mogło dziać się dużo ciekawych rzeczy. Rod Stewart by się zawstydził. I popatrzcie jeszcze, Bartku, pokaż im sound system w tym aucie, który znajduje się tu. No nie ma biedy. Jest bogatość. Jeżeli nadal macie mało 80sowych i 90sowych body kitów, white kitów i innych takich, to jeszcze mamy tutaj dużo. Więc tutaj dla odmiany jest Gemballa, O, tylko na seku. By the way, fajne logo miał Uwe. kokainowy wir? Tak, jakby dokładnie dobrze to ująłeś. Jakby kokainowy wir w tym samochodzie jest oczywiście tutaj, tam gdzie być powinien. Mamy znowu dyskretną felgę. Tym razem dla odmiany 345, czyli tak samo jak w tamtym, czyli wcale nie dla odmiany, ale w tym samochodzie zapraszamy, podano do stołu zwracam, moi mili, uwagę na cyferblaty. Jakby trudno coś dodać, bo to jest obraz, który ma zapach, mówi sam za siebie, I nie jest to obraz nędzy i rozpaczy, padając. tylko obraz bogatości. Pokaż im ten tył jeszcze. Uwaga, kucam. A co tak ładnie trzaska? Kolanka? Zawiasy w drzwiach. To jest tył Gembali na seku. Wcale nie tęgi. Dziękuję. Tomek, a co to dla odmiany takie wcale nie niemieckie? No słuchajcie, nie samym Gembalą człowiek żyje, więc tu dla odmiany Koenig Specials. E30 M3 w wykonaniu tej szacownej niemieckiej firmy, którą być może pamiętacie na przykład z 1000 konnych Testaros i tak dalej. Ja na przykład nie wiedziałem, że robiła E30, że w ogóle robiła BMW, ale od wczoraj już wiem. Mamy kolejne poszerzenia, mamy niemiecki styl, mamy bogatość, no i pewnie mielibyśmy kokainę, ale my się brzydzimy. Jak już jesteśmy przy kokainie i bogatości, to warto wspomnieć, że stoi tu też całkiem elegancka Testarossa. Szkoda, że nie biała. A co pasowałaby? Aha, no tak. Te starości oczywiście, jak wiemy, najważniejsze jest tu. I ja sięgam ledwo. Tomek, bardzo źle wyglądało to, co robiłeś za tym autem. Nie rób tak więcej. Co? Następny nietęgi niemiecki tuner i znowu Porsche. Jeśli kojarzycie z takich starych broszur Porsche z malutkimi światełkami, to wiecie, że to jest Vittorio Strosek. Pan, który wcześniej pracował dla Willego Koeniga z Koenig Specials. No i oczywiście to nie jest tak, że to jest jedyny Strosek, który tu stoi, bo jest ich tu kilka i zaraz wam je pokażemy. A co to, Old Seat? Tak, to jest Visa w wersji Challenger GT, czyli ten wzmocniony. Pozdrawiamy Cię, Adam. No więc mamy włoskiego brutalizmu ciąg dalszy. Biturbo S. O, jest bardzo ciekawym wnętrzem, gdyż nie w skórze i w pięknym stanie. Zachowany jest fantastycznie. Zrobiliśmy wczoraj dużo zdjęć i na przykład felga tu jest taka o mamo. Oczywiście, jak wiemy, Maserati Biturbo słynęły z niezawodności, gdyż zestrojenie 2 turbosprężarek i 2 gaźników, albo więcej gaźników, to jest prosta i oczywista robota. I musi działać bezbłędnie i niezawodnie. Ale któż powiedział, że tak będzie? Widzieliście, co Tomek zrobił? Tomek właśnie rozprężył swoje spracowane 40-letnie plecy. Oj, bolało. Chodźcie zobaczyć wnętrze. Mamy też z Bartkiem nadzieję, że jesteście świadomi tego, że te ujęcia wideo, które wam tu pokazujemy, mają zapach. Na pewno myślę, że go czujecie. Oby, było warto. No i proszę Państwa, jakby... No,
tu w zasadzie można by zamieszkać. No. Nie mówmy inaczej, mówmy jak jest. W tej eklektycznej i fantastycznej kolekcji znajdują się też takie perełki jak Matra Murena. No z zewnątrz możecie sobie pomyśleć, jakieś tam małe coupé małej francuskiej firmy, ale quirk w Matrze polega na tym, co się tu znajduje w środku. Więc musicie to zobaczyć. O, McLaren. Proszę Państwa, nie McLaren, bo McLaren miał na środku kierownicę. Oj tam. Jeszcze nie widzą kierownicy, bo nie obróciłem kamery. Aha, no to zobaczcie sobie, jakby Honda, jak ona się nazywała? Honda. HRV, czy była taka Honda, albo inaczej, źle. Fiat Multipla Lubito. Tomek, jeździlibyśmy takim we dwójkę, w trójkę? Tak, jeździlibyśmy taką Matrą Sports. Tu chyba jest silnik Talbota 2.2, jeśli dobrze kojarzę. Fast and the Furious One. Han z Tokyo Drifta jeździł RX-7 z pakietem Veilside, a to jest MR2 z pakietem Veilside. I to jest oryginał. Popatrzcie, kierownica jest po niewłaściwej stronie. Nie wiem, czy jest drugi taki samochód w Europie. Być może go nie ma. No i uważam, że też wystarczy, żeby był jeden, natomiast jest to też ciekawostka na skalę ogromną. Co ciekawe, te reflektory, właściciel wspominał nam o tym, że w bodykicie zazwyczaj tym są inne światła. I te przednie światła są na tyle ogromną rzadkością, że właściciel czasami dostaje propozycję sprzedaży tego samochodu tylko dlatego, żeby ktoś mógł zakupić sobie ten reflektor. Czujecie to? Czyli za ten reflektor, podejrzewam, można sobie wybudować niemały domek. Może tak być. No i taki właśnie jest ten Veilside. Słuchajcie, następny niemiecki 80sowy Full Tune. Uwierzycie? I teraz wyobraźcie sobie, że ktoś chciał zakupić sobie Opla Asconę stuningowaną całkowicie przez Irmschera. I to właśnie jest taki samochód. Irmscher był wtedy jakoś blisko Opla, tak niemalże fabrycznie. No i tu jest Ascona w pełnym Irmscherze. Nawet kierownica jest Irmscher Original. Ile o tym tyle? O tyle o ile, ale zobaczcie, naprawdę. Ktoś kupił Asconę i wydał prawdopodobnie dużo 17 marek niemieckich. tysięcy, milionów, żeby pan Irmscher mu ją zrobił i tak właśnie mu ją zrobił. Tak wyszła i musi z tym żyć. I najciekawsze jest to, że Irmscher jest firmą, która również na przykład przygotowała pełen pakiet sportowy do Wartburga ostatniej serii, tej już z silnikiem Volkswagena. Może go tu Wam pokażemy na jakiejś przebitce, bo niedawno wypłynęła taka sztuka do sprzedaży, więc rozumiecie, Opel, Wartburg. The highest level of German. No taka sytuacja. Bang. Kiedy myślę sobie Porsche, które chciałbym mieć, to na pewno jest to 928, tak? Bez dwóch zdań. Bez dwóch zdań. A w pakiecie Stroska, który po raz kolejny jest 80sowy w pełni, to tutaj to wszystko jest jak w domu, tu się wszystko zgadza. Wszystko się zgadza. Na przykład nie widziałem nigdy takiego lusterka. To jakby Vittorio wiedział, co robi. Jakby można dyskutować z wieloma rzeczami. Czy te wloty na masce na przykład na pewno są potrzebne, ale ja myślę, że po prostu świat ich potrzebował. Nikt nie pytał. A dostał. Właśnie, ten body kit, który tu widzicie, te lusterka, ta felga, dodatkowy spoiler, bo przecież wiadomo, że jak jest jeden, to jest za mało. Hello. Czego nie rozumiesz? I teraz ten konkretny samochód ma w sobie taki quirk, o którym wspomniał nam wczoraj właściciel, że pierwszy właściciel tego samochodu, gdy zamawiał auto, gdy je specyfikował, wyspecyfikował sobie bardzo ciekawy system audio, który dysponuje 20 kilkoma głośnikami. Zaraz Wam część pokażemy. 26. 26, tak. Z czego na przykład z tego, co widzę, 8 jest tu. Tu są 4 i tam są 4. Pokaż im to, bo to jest jakby tu. Bang. I nie wiem, czy to będzie widać. I to jest Blaupunkt. Na każdych drzwiach jest kolejnych 6. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. I podobno ten system audio sam kosztował wtedy 11 000 marek. Czyli taką 1/5 wartości tego samochodu. Macie jakieś pytanie jeszcze? Słodko. Tomasz, a co to tutaj wystaje? Czekam, bo tu jest jakaś woda. Nie wiem, czy wiecie, ale takim samochodem jeździł Juri Gagarin podobno. Dostał go od jakiejś paryskiej komuny przyjaciół, czegoś tam, coś tam. Jeśli Związku Radzieckiego i kosmonautów. Tak, prawdopodobnie tak. A to jest Matra.
530, M530 LX i Jest tak nieproporcjonalna i tak niegramotna, że aż przez to wspaniała. jest też przy okazji targą, ma pop-up headlight, coś tam I leave the backiem. i ma silnik na tylnej ławce, jakby na miejscu tyłu. Także, Do bąbelków. także jest spoko. Ale przy okazji ma ciekawe, ładne wnętrze, tak jak Bartek. A pomyślałbyś, że lecisz w kosmos i coś dobrego cię po powrocie spotka, a dostajesz taką matrę. Trochę żal, nie? Nie było warto. No i zobaczcie sobie, na przykład zegary, deska, kierownica. Przecież jeżeli on to wziął z powrotem do Związku Radzieckiego, to oni musieli tam wszyscy umrzeć, że może być tak prestiżowo. No jakby każdy proletariusz to no, prawdopodobnie musiał popełnić. No i taką mamy matrę tu. Aha, nie, mamy dwie matry, prawda? Bo jedna matra to mało w jednym muzeum, więc mamy dwie. No dobrze, a teraz tak. Tu mamy samochód obok. To był Opel GT. Obecnie jest w trakcie przed renowacją. I tak, oczywiście to jest niemiecki tuning z epoki. Czego nie rozumiecie? Ale o co chodzi? No, wiadomo przecież, że Niemcy są jakby Ponad narodem. oczywiście narodem wybranym, co widać w ich projektach i w ich postrzeganiu klasy i elegancji. Ale Mówimy o klasach społecznych. oczywiście. Okay. No i ten samochód był ostatecznym rozwiązaniem. Ten Opel GT, oczywiście możemy sobie tu śmieszkować, ale jest kolejnym jakby przetrwałym, jak się to ładnie mówi, elementem historii, integralnym. Jestem pewien, że nie ma słowa przetrwałym, ale mów dalej. No w porządku, ale jest na pewno elementem historii. I oczywiście możemy obecnie uważać, że to jest kiczowate, bo jest, że to może nie jest jakiś super pokaz gustu, ale to tak samo jak usuwanie w Stanach z muzeów flagi Konfederacji na przykład, tak? No jest to część naszej historii, nas petrolheadów. Takie coś było pożądane. Ktoś to budował, ktoś na tym zarabiał, ktoś się tym cieszył, a my to dla was dzisiaj pokazujemy. Widzieliście? Nigdzie tego nie zobaczycie. Nie ma. Tych rzeczy nie ma, bo one nie istnieją. Słuchajcie, bo musimy też nazwać parę rzeczy. Ten obiekt w mieście, w którym się znajdujemy, jak widzicie, jest po dość gruntownym remoncie. Oczywiście to wszystko jest jakby w procesie, to wszystko się dzieje, ale poznaliśmy właściciela i no totalny zajawkowicz i my to bardzo szanujemy, bo po prostu trzeba mieć takie pasje, żeby inni ludzie mogli to zobaczyć. Ten obiekt, z tego co widzimy, powstał w 2017 roku, znaczy remont się zaczął, czyli w 6 lat został doprowadzony obiekt do użytku z, jak widzicie, no prawie że gruzowiska i zostało tu wprowadzone jakieś 50-60 samochodów klasyków totalnych, to o czymś świadczy. Bardzo szanujemy. A jeszcze myślę, że za chwilę opowiemy Wam o generalnie nie tylko o Red Cars Museum, Double Red Cars Museum, tylko generalnie o marce Double Red, bo to też jest całkiem ciekawa rzecz.